Dziś w odcinku Hoferowi udaje się sprzedać obraz swojego autorstwa. Nastąpiło przełamanie. W końcu moja sztuka została doceniona. Sprzedałem obraz. Angelika dostaje podejrzany telefon z administracji. O Jezu. Mariusz? Mariusz? Ja muszę lecieć. Mieszkanie mi zalewa. Dzwonili z administracji. Lolek kolejny raz wycenia intrygujący obraz w Lombardzie. No i co z tym obrazem? To jakiś unikat? Gorzej. Ten obraz jest na liście polskich strat wojennych. Marysia jest zagrożona wydaleniem ze szkoły. Pani córka kopnęła Maxa w twarz. Sprawa na pewno trafi do kuratorium oświaty. Sugerowałabym znalezienie dla niej psychologa. Mariusz podejmuje śledztwo, nie czekając na policję. Ja pójdę za nim. W razie czego jestem po telefonie. Nie, zaraz. A Lombard? A klient? Po starej znajomości stanie za ladą. Wyciągnie sobie papiery, wyciągnie sobie kasę. wszystko Nie, tak. Mariusz, ja... Pan już do pana podejdzie, zapraszam. Cześć, pa. No i co mi tu przynieśliście? No jak to co? Obraz jak zwykle. No ale jaki? A co to teleturniej normalny? To jest obraz poszukiwany, ale nie przez kolekcjonerów. Co to znaczy? No to, że z katalogu dzieł utraconych w czasie wojny, niesprzedawalny. A co ty bredzisz? Jakiego katalogu? Wszystko można sprzedać, tylko trzeba chcieć. To jest strata wojenna. Na takim obrazie łapę trzyma państwo z definicji. A co to za różnica? Strata czy nie strata? Przecież wiadomo, że kradzionego obrazka nikt sobie od tak po prostu w salonie nie powiesi. Wiesz co, ja go nie sprzedam, to gorący kartofel. Zabierajcie go i spadajcie. O, ja myślałem, że do fachowca przyszłem. No i jako fachowiec mówię ci, że gra nie warta jest świeczki, durniu, wiesz? Jak tylko wyjdzie, że ten obraz jest w obrocie, to będzie polowanie, nagonka na was, ciemniaki, i na mnie. A na to nie mam ochoty. Mariusz postanowił zrobić małe porządki w magazynie. Od dawna nikt o tym nie pomyślał. Tym razem też był zdany sam na siebie. Straszny szrot. Słabo wyglądają i tylko kurz zbierają. No, jak kojarzę je. One tutaj stały przez długi czas. Klienci czasem na nich przysiadywali. A później wystawiliśmy je na aukcje internetowe, ale też nie znaleźli się chętni. Tak, bo to była ta kategoria niesprzedawalna. No, trzeba komuś oddać za darmo. No, mamy dużo więcej takich rzeczy i dokładnie o tym pomyślałem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym wykupić zestaw. A pamiętam, barometr mosiężny. Zgadza się. Potrzebuję go, zaczyna się sezon działkowy. A! Ma pan działkę? Mam No to może się panu przydadzą takie siedzonka. pufy. Na działkę stare to. Ale co, na działkę to pan nowe kupuje? No nie, ale to już jest kompletna starość. Proszę pana, za darmo dajemy. Za darmo. No dobra, wezmę. Namówiła mnie pani. Podobno darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. A facet i tak wybrzydzał. Ludzie to chyba za dobrze mają. No, jak nie chciał, to nie musiał brać na siłę. Jak z tym nie wyjdzie, to może oddać to gówno i spokój. Ja nigdy nie oddaję za darmo tego, co ukradłem. To niehonorowo. No ale po co ryzykować? Ukradnijmy coś innego, co sprzedamy. Najpierw trzeba skończyć jedno, a potem brać się za drugie. Robota nie może iść na marne. To co chcesz zrobić? Przeczekać zawieruchę, jeżeli w ogóle będzie. No ale dlaczego ma nie być? Słyszałeś, że to gorący temat. Właściciel zgłosi kradzież na gliny, jak nie wiedział, co ma. Ale jak wiedział, Racja. Przyczai się. no widzisz. I dlatego ja rządzę, a ty robisz, co ci każe. Dobra, weź się tak nie napinaj. Mam dla ciebie konkretne zadanie. Jakie? Zmierz dokładnie mi ten obraz. A mogą tu jeszcze chwilę postać? Muszę poprosić sąsiada z samochodem. Ale leciutkie są. Włoży pan sobie barometr do środka i w drogę. To nieporęczne. Ale za darmo. Co wam szkodzi? Stały pewnie tutaj już z rok, więc jak chwilę postoją, chwilę dłużej, to się nic nie stanie. No właśnie stanie się. No bo już patrzeć na nie nie możemy. No a poza tym nie mamy miejsca w magazynie. To stawimy tu w kąciku. Albo pan je bierze, albo oddamy pierwszemu chętnemu. No dobra, wezmę teraz. No dzięki wielkie. Nie ma za co. Do widzenia. Do widzenia. Sania. No. I pierwszą rzecz mamy z głowy. Ale niestety na zapleczu i w magazynie mamy więcej takich zwłoków.
No to trzeba to przejrzeć i poddawać ludziom za darmo. Albo oddać jakimś organizacjom wspierającym potrzebujących. No tak, tak. Biznesu na tych zalegających rzeczach byśmy nie zrobili, a komuś mogło się przydać. Naszym zyskiem miało być wolne miejsce w magazynie. Angela, możesz pozwolić na chwilę? Chwileczka, zaraz przyjdę. Co masz takiego ważnego, że nie możesz od razu przyjść? Nie no, przecież szłam właśnie. No właśnie widzę. Niektóre z tych rzeczy zalegają już 3 lata. Chyba czas na nie, nie? Dobry? Dzień dobry. Chciałbym to zastawić. Dobrze, ale to nie jest żadne dzieło sztuki. A musi być? Wie pan, taka rama prosta, treść, jakby to powiedzieć, wątpliwa. Kto to malował? Nie wiem, ale mi się podoba. Tylko to nie o podobanie chodzi, ale o wycenę. Nie wiem, na czym się oprzeć. Co to ja do galerii przyszłem, czy do Lombardu? Nie no, widzi pan, mamy kilka takich obrazów, no i jest kłopot z wykupieniem. Ciężko znaleźć kupca, dlatego mam wątpliwości. Ale to nie na handel. A poza tym nie chcę za niego dużo. No bo dużo pan nie dostanie. O, ma dla mnie wartość sentymentalną, więc nie rozstaję się z nim na długo. To ciekawe, jakie to sentymenty. Jakaś pana dziewczyna, bo trudno rozpoznać. Wystarczy, że ja to wiem. No, spokojnie, tylko żartowałam. Wszystko jedno. Obawiam się, że może pan nie odebrać zestawu, więc możemy za to panu dać 100 złotych. No trochę mało, no. 1000. 1000 złotych. Pan żartuje? Nie no, nigdzie pan nie dostanie więcej niż 100. Tak. No, skubać mnie chcecie. Proszę pana, tak naprawdę tylko rama przedstawia jakąś wartość. Dobra, niech będzie. Angela, wypiszesz umowę? Jasne. Dzięki. Sporo przychodziło do nas takich kombinatorów. Najpierw facet twierdził, że jest z obrazem emocjonalnie związany, a później zastawiał go za grosze. Ciekaw byłem, czy jeszcze wróci po ten obraz. Następnego dnia Mariusz planował uporządkowanie zalegających w magazynie rzeczy, jednak w pierwszej kolejności należało obsługiwać odwiedzających Lombard klientów. To wie pan co, ja to jeszcze przemyślę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Uszanowanie. A, dzień dobry. Dobry. Przyszedłem po piec. A po co panu piec? No, całą zimę pan wytrzymał bez, a teraz będzie pan wykupował? Nie do grzania. Wzmacniacz znaczy się mój. Co, nagły przypływ gotówki? Bezapelacyjnie. Nastąpiło przełamanie. W końcu moja sztuka została doceniona. Dostał się pan do programu Jak oni kombinują? Sprzedałem obraz. Wow, no to gratulacje! Znaczy, z facetem nie dało się pogadać o sztuce, bo chodziło mu tylko o rozmiar Że co? obrazu. No, że tam na ścianie ma tyle i tyle miejsca i że taki będzie mu pasował. No. Dziwak. A, tam dziwak, nie dziwak. Ważne, że kupił od pana obraz, a pan ma za co wykupić ten wzmacniacz. I co? Będzie pan grał? Nie, oddać muszę. Pożyczony. No i znowu kant. A ja miałam pana za człowieka wielu talentów. No ale jaki kant? No, to rozwiązuje swoje sprawy. No to chyba będzie wszystko w porządku, nie? No. Dobrze, to ja przyniosę panu to pudło. A, coś miłego. Przepraszam, muszę odpisać. Jasne, jasne. Kto to tu postawił? Ej, pomóżcie! Co się stało? Ktoś postawił ciężkie rzeczy na pustych kartonach. Pomału próbowałem robić z tym porządek, ale do tego miejsca jeszcze nie dotarłem. Wszystko gra? Tak, pan weźmie.
Jakiś idiota postawił ciężki wzmacniacz, na samej górze jeszcze przystawił lekkimi kartonami. Ja jestem poza podejrzeniem. Pewnie Adek, no. No ale jest. Ja wezmę. O kurde, Co? no mój obraz. Widzisz? Mówiłem ci, glina nie śladu. A myślisz, że gliny stałyby tak przed furtką? Cisza i spokój. Ja psy wywęszę z daleka. Ten Zaruski nie za spokojny, jak na kogoś, komu zwinęli obrazek ze ściany? Musiał wiedzieć, że landschaft jest trefny. I tak go sobie trzymał na widoku? No a kto ma w głowie katalog strat wojennych? Nikt nie zna tych obrazów. I to jest dla nas szansa. Co kombinujesz? Zarobić na tym fancie. Jak to mówią, lepszy wróbel w garści niż coś tam na dachu. Nie, przepraszam. No jak babcię kocham, mój obraz. Ten, który wczoraj sprzedałem. No i co, facet by jednego dnia kupił, żeby następnego zastawić? No niech się pan dobrze przyjrzy. Nie, no mówiłem, że dziwak, no. Moje dzieło, zamiast wziąć pod strzechy do ludzi, to przynosi je do lombardu. Zamyka w ciemnym magazynie. No dobrze, wie pan, ile dzieł sztuki leży w zamknięciu? Ludzie nie szanują sztuki. No ale jest pan pewien, że to jest pański? Może podobny? Swojego pędzla bym nie poznał. A dobrze, skoro pan poznaje swój pędzel, no ale to dziwne, no. Kto kupuje obraz jednego dnia, żeby następnego go zastawić? Poza tym facet mówił coś o wartości sentymentalnej. Tak. No to mój obraz, no. 400 za niego dostałem. Ale to mu tylko daliśmy 100. No bo wy jesteście profani sztuki. No, pan Karol, to się jeszcze jakoś znał, ale to z tyłu powinien być mój podpis. Mały, no bo styl jest rozpoznawalny, no. Ale tu nie ma żadnej sygnatury. No bo to nie są plecy mojego obrazu. Co to jest? To jest jakaś decha. Ty, to o co może chodzić? Trafiła nam się niezła zagadka. Hofer upierał się, że to jego obraz, ale tylko od przodu. Z tyłu było inne dzieło. Trzeba było to sprawdzić. Wie pani, to jest stary model, ale noże są świeżo wymieniane, także Właśnie widzę. działa jak nowy. No, mam nadzieję, bo... Proszę chwileczkę poczekać. Dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zastawić te mebelki No co pan nie powiem? A skąd pan je ma? z domu. Czyżby? Zmieniam umeblowanie i nie pasują do wystroju mojego apartamentu. Nieprawda, bo my wczoraj je daliśmy za darmo naszemu klientowi. Może podobne? Gdzie pan je znalazł? Ale z pani Sherlock Holmes. No nie mogą być pańskie, no bo jeszcze wczoraj były nasze. No ale ich nie ukradłem, no. Znalazłem. Na przystanku obok. No widzi pani, jak człowiek coś za darmo dostanie, to nie poszanuje. No ale co tutaj szanować? Przecież to są stare rupiecie. No to mógł nie brać. No. Może komuś innemu by się przydały. Teraz są moje, znalezione, nie kradzione. A ja panu nic nie mówię, niech sobie pan je bierze. To nie weźmie ich pani w zastaw? Wie pan co? A niech pan idzie do konkurencji. Tutaj niedaleko jest taki fajny lombard u pana Korynta. Bez trudu pan znajdzie. Nie, to nie, bez łachy. To była dobra okazja, żeby zrobić Koryntowi na złość i wcisnąć mu niesprzedawalny towar. Nie miałam skrupułów, no bo on też nam często robił na złość. Ostrożnie. Żeby nie zniszczyć. Spokojnie, to co cenniejsze jest i tak pod spodem. Sztuki nie da się przeliczyć na pieniądze. No, to ciekawe, skąd te milionowe ceny w dolarach za największe dzieła. Moje też będą kiedyś za tyle chodziły. A życzę panu tego, życzę panu.
Niech pan zobaczy. Coś jest pod spodem. A, to ja już teraz rozumiem, dlaczego chodziło mu o rozmiar. Tak, ktoś szukał opakowania. To moja liryczna apoteoza piękna służyła jako opakowanie. Tak. No i wyjaśniła się tajemnica obrazu. Od razu zadzwoniłem po Lolka, żeby jako ekspert ocenił znalezisko. Trzeba było zachować dyskrecję. Nie wiadomo, z czym mieliśmy do czynienia. Halo, przepraszam? Czy to numer 30? Tak, a o co chodzi? Mam przesyłkę dla pana Nowaka. Tutaj nikt taki nie mieszka. To pomyłka. A nie zginęło panu coś ostatnio? O co panu chodzi? O nielegalny obraz na przykład. A kim pan właściwie jest i czego pan chce? A chcę się dogadać. Nie mamy wspólnych interesów, do widzenia. A inne poszukiwane obrazy zdążył już pan schować? O czym pan mówi? Dobrze pan wie, chce pan odzyskać obraz? Bo umiem to zorganizować. Nie nagrywa pan? Nie, ale myśli pan, żebym powiedział? Interes mam i tyle. Dobry też dla pana. A jakie mam gwarancje? 5000 to kosztuje i tyle. I nikt się nie dowie. No więc jak? No wóz albo przewóz, bo nie będę tu stał cały dzień. Pan wejdzie. I jeszcze tylko proszę podpisać potwierdzenie odbioru. Okej, i dziękuję bardzo, to wszystko. Do widzenia. Przyjęli. Naprawdę? Nawet pani nie wie, jak się cieszę. No widzi pan, mówiłam panu, że to jest też fajny lombard. 2 dychy. Jak ja dawno takiej kasy nie miałem. No, opłaciło się. No do tego, macie coś jeszcze? Za darmo? No, pomyślimy. Przepraszam na chwilkę. Halo? O Boże, jak to? O Jezu. Mariusz? Mariusz? Ja muszę lecieć. Mieszkanie mi zalewa. Dzwonili z administracji. To sobie poradzisz, nie? Jeszcze mi tego brakowało, no. Jak nie urok, to przemarsz wojsk. Od razu sobie wyobraziłam remonty, pretensje sąsiadów, odszkodowania. No koszmar. Dokąd tak biegniesz, królewno? Co ty tu robisz? Przejeżdżałem. Jezu, weź mnie. Bardzo chętnie. Słuchaj, musisz mi zawieźć do mieszkania. Tam jest jakaś awaria wody. Ja nie wiem, jak mi zaleje mieszkanie, to ja nie wiem, co ja zrobię. Może po drodze na jakąś kawkę wstąpimy? Ale przestań, to nie jest śmieszne. Ja muszę szybko na chatę. Nic nie musisz. To ja dzwoniłem. Jak to, żartujesz? Nic się nie dzieje, spokojnie, to ja dzwoniłem. Nie, to nie był twój głos. No mam taką apkę do modulacji głosu. To było nie fair. Ty wiesz, jak ja się przestraszyłam? No wiem, przepraszam, no ale... Ja musiałem cię zobaczyć. To było silniejsze ode mnie. No to mogłeś zadzwonić. A wyszłabyś w takim przypadku? A tak to stoisz tu obok mnie, mogę na ciebie popatrzeć, dotknąć. Wariat. Przestań. To nie jest moment na amory. No już nie gniewaj się, ja naprawdę musiałem cię zobaczyć. No, Ja naprawdę się przestraszyłam.
Wiem. Przepraszam. To było ostatni raz. Obiecuję. Nie tutaj. Ktoś może zobaczyć. Okej. To pojedziemy gdzieś indziej. Chodź. Strasznie się wkurzyłam na Cezarego. No, tak się nie robi. No ale jakoś nie potrafiłam się długo na niego gniewać. Może dlatego, że naprawdę kamień spadł mi z serca. No ale co mam panu dać? No to może macie jeszcze jakieś niepotrzebne rzeczy. Tam ta pani, co wybiegła, wie pan, obiecała, że mi je odda, że niby za darmo. Ale co pan z nimi zrobi? No coś na pewno, no pan wie. No dobra. I co? Na początek wystarczy? Boże, toż to majątek. Dzięki wielkie. Szacun, bracie. Dobrze. O, obcym przybłędom to dajecie prezenty. A stałym klientom to figa z makiem. A co by pan chciał? No cokolwiek. Po starej znajomości. Ale nie. Na stałych klientów to kładziemy lachę. O, wszystko dla nowych, co by ludzi przyciągnąć. Bo pan to jest gość, a to zwykły zbieracz. No wszystko mi jedno. Ja też bym chciał czasem coś dostać, a nigdy nic nie dostałem. Też mi się coś należy. No a tu, o, proszę, gość wchodzi, taki z ulicy, już od razu nad nim pracujecie. Wszędzie tak jest. W bankach, na poczcie, w Lombardzie też. Pieprzony Babilon. Ale o co pan chodzi, panie Hofer? I w ogóle co pan tu jeszcze robi? No jak? Mój obraz jest w centrum afery. Być może jestem ofiarą. To się akurat zgadza. Ofiarą losu. Jako artysta, to ja protestuję. Ma pan prawo zaprotestować, tak? No witam. Co tam macie za tajemnicę? Panie Karolu, pan nie uwierzy. Hofer nagle zaczął grać wielce poszkodowanego. Kręcił się i próbował coś ugrać dla siebie. W sumie zastanawiałem się, na co liczył. O kurde. No i co? Ciekawe, że odkąd odszedłem, mam u was więcej historycznej roboty niż kiedy tu pracowałem. No dobra, ale co z tym obrazem? To jakiś unikat? Gorzej. Gorzej? Czemu gorzej? Ten obraz jest na liście polskich strat wojennych. Jesteś pewien? Tak. To jest katalog strat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I ten obraz jest dokładnie opisany na tej liście. O kurde, ale numer. Panowie, my musimy zawiadomić odpowiednie służby. Ktoś sobie schowek znalazł? No, schowek jak schowek. Może zostać, ale zabytek musi wrócić. Nie ma innej opcji. Dobra, to naciągniemy ten hoferowy na Blade'a. Tak. To spokojnie, to ja już sam sobie zrobię. No. Jakie zrobię? Jakie zrobię? No u siebie, w pracowni. Gdzie? Obraz jest własnością Lombardu. Obowiązuje nas umowa zastawu. Jak naciągać, to w Lombardzie. Musiałem zastanowić się, co dalej robić. W pierwszej kolejności należało zabezpieczyć przedmiot zastawu. No, oficjalnie był nim ten Bohomas. Wysłałem więc Hofera po nowy Blade Ram do obrazu. Tęskniłaś? Może? Może. Ja szalałem z tęsknoty. 2 dni mnie nie było, a czułem, jakby brakowało mi powietrza. Miłe, co mówisz. Ale ja muszę wracać do pracy. Nigdy nie wagarowałaś? Kiedyś tak, ale wszystko się zmieniło. Ja się zmieniłam. No to musisz sobie przypomnieć, wyluzować. A do pracy teraz nie możesz wrócić, bo przecież walczysz z awarią, co? Wariat. Przecież to się wyda. Ja coś klapnę, Marysia coś powie. No to powiesz, że to była pomyłka. Sąsiadowi rura pękła. Nie umiesz kłamać? Nie umiem. To ja będę za ciebie kłamał. A teraz, skoro mamy trochę czasu, zapraszam na lunch. Jedziemy?
Halo? Jaka bójka? Marysia? Dobrze. Dobrze, przyjadę. Tak. Dziękuję. No to nic ci z lunchu. Marysia znowu nawywijała w szkole. Ale co? Pobiła kolegę. Serio? Zawiedziesz mnie tam? Jasne. Przez moment czułam się tak wspaniale, beztrosko i szczeniacko. No ale czar prysł. Wróciła szara rzeczywistość. Chyba za karę. Mariusz powiadomił policję o odkryciu poszukiwanego obrazu. Tymczasem Hofer przygotował nowy Blade Tram pod wymiar swojego dzieła. No i naciągnie się pański malunek. I cześć. Zastaw gotowy do odbioru. Ale jak chcecie moje dzieło sztuki? Tak oddać? Jak gdyby nigdy nic? Ale przecież pan chciał, żeby obraz trafił do ludzi, tak? Ale do jakich ludzi? No właśnie tego nie wiemy, musimy to sprawdzić. No ale chyba coś zarobiłem, nie? No wie pan co? Nie no, w takim momencie, no nie wstyd pan? Dobra, dychę mogę panu dać. No słabo, to już Ziutkowi dajecie więcej za byle co. A to nie chce pan, no szkoda. No dobra, niech będzie. No, grosz do grosza i zbierze się kokosza i... jak to mówią, no, ale reszta to jest mój wkład w sprawę. Dobra. Czolek. Dobry. Dzień dobry. Chciałbym odebrać zastaw. O co chodzi? O obraz. Obraz. Chwileczkę. Obraz. Muszę poszukać dokumentów. A tu są dokumenty. O. Bardzo dobrze. Ale muszę poszukać naszych kwitów jeszcze. Ale strasznie mi się śpieszy. No ale widzi pan, jestem sam. Mam ważną sprawę do dokończenia. Poza tym mam gości. Słabo traktujecie klientów. Ale to są też klienci. Do tego byli przed panem. No, pewnych rzeczy nie przeskoczę. Sytuacja zaczynała się komplikować. Zastanawiałem się, czy nie zakończyć tej zabawy i nie położyć klienta na miejscu. Postanowiłem jednak grać na zwłokę. Słuchajcie, zmiana planów. Przyszedł gość od obrazu. Jak to? Stoi przy ladzie. Musimy naciągnąć płótno Hofera na zabytek. Chcesz mu go oddać? Inaczej się zorientuję. Pospieszcie się. Mariusz, idź spacyfikuj tego gościa po prostu i niech przyjadą gliny, oni się tym zajmą. Też tak myślałem, ale za mało wiemy. Może jest niewinny. A tam akurat. W każdym razie dzwoniłem po glinę. To jest ich robota. My możemy co najwyżej pomóc. No to właśnie pomagamy. Obywatelskie zatrzymanie byłoby najprostszym rozwiązaniem. Nie chciałem jednak podejmować takiej decyzji, bo gość mógł być tylko słupem. Niech policja podejmuje takie działania. O ten chodziło, prawda? A co, macie ich tyle, że pan nie pamięta? No tak, mamy sporo obrazów. Tak, to mój, zgadza się. Dobrze, to będzie prowizja, pożyczka i za przechowanie 110 zł 50 groszy. Reszty nie trzeba. O, Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia. dzięki, do widzenia. Ty go tak po prostu puściłeś z tym obrazem? Niech ich policja poobserwuje. Może to jest jakaś zorganizowana grupa. Mariusz, czy ty tu widzisz jakąś policję? Fakt, nie ma ich jeszcze. Zawsze ich nie ma, jak trzeba. A mój obraz w niebezpieczeństwie. Słuchajcie, ja pójdę za nim. W razie czego jestem pod telefonem. Nie, zaraz. A Lombard? A klient? Chyba... Lolek, po starej znajomości staniesz za ladą, wyciągniesz sobie papiery, wyciągniesz sobie kasę, wszystko Nie, tak. nie, Muzeum ja- się nie zawali. Jak się zwolniłeś już? Mariusz, ja... Pan już do pana podejdzie, zapraszam. Cześć, pa. No i co miałem zrobić? Zostawił mnie na starych śmieciach. No, w sumie nie było tak źle. Mogłem pomóc, a przy okazji powspominać stare, dobre czasy. Angelika przyjechała do szkoły. Wiadomość o chuligańskim wybryku Marysi bardzo ją zdenerwowała.
Chciała jak najszybciej wyjaśnić, co się stało. O, dobrze, że pani jest. Bardzo dobrze, przynajmniej się dowiemy, jak się wychowuje takie rozrabiaki. Jaki ojciec, taka córka. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Ja chcę się dowiedzieć, o co chodzi. Pani córka kopnęła Maxa w twarz. Boże, jak można? To on zaczął. To on pierwszy zaczął mnie popychać i szturchać. Na dodatek jeszcze wcześniej nad innymi się znęcał. Marysiu, usiądź, uspokój się. Proszę pani, Marysi grozi wydalenie ze szkoły. Sprawa na pewno trafi do kuratorium oświaty. Ale jak można po jednym zdarzeniu tak karać dziecko? Ale to nie był jedyny raz. Marysia bardzo często zachowuje się arogancko i jest po prostu niegrzeczna. Sugerowałabym znalezienie dla niej psychologa. Tutaj dla całej rodzinki by się przydał kurator. Proszę pani, niech się pani liczy ze słowami. Naprawdę. Niech się pani lepiej zajmie swoim synalkiem. Drogie panie, nerwy nic tutaj nie dadzą. Proszę, uspokójcie się. Znalazłam się w trudnej sytuacji, bo powinnam wspierać córkę i bronić jej. Ale wiedziałam, że po zniknięciu Jacka jest rozdrażniona i konfliktowa. Więc w sumie mogła być winna. Mariusz, śledząc klienta Lombardu, dotarł przed zabytkowy dom. Obserwował z ukrycia poczynania podejrzanych mężczyzn i czekał na wsparcie policji. A wszystko w porządku. Był w banku, pobrał pieniądze, nawet chciałem go skubnąć, bo była okazja. No to trzeba było. A możemy jeszcze to zrobić. Mamy go na widelcu. Jest u siebie? Tak. No, musimy się pozbyć tego badziewia. No tylko ostrożnie, żeby się nie rozpadł na amen. Co pan tu robi? Wszystko pan popsuje. Mój obraz. Jezusieńku, co za profanizm. Uspokoi i zamknie. Jak usłyszą, będzie po herbacie. Gdzie ta cholerna policja? No gdzie jesteście? Nie byłem zachwycony przyjściem Hofera. Bałem się, że może spalić całą akcję. Policji jeszcze nie było. No i wyglądało na to, że całą robotę będę musiał odwalić sam. Angelika nie mogła pogodzić się z tym, że tak łatwo obarczono winą jej córkę. Sprawa nie była wcale taka oczywista. Musiała bronić Marysi i siebie. Ja muszę porozmawiać z córką. Tak, teraz na pewno się wszystkiego wyprze. Marysiu, kopnęłaś Maxa? Tak, bo on hejtował innego kolegę. Nawrzucałam mu, to się do mnie przyczepił. Zaczął mnie popychać i szturchać. Jeszcze czego? Nie zwalaj na innych. Proszę pani, ja teraz rozmawiam z córką. Ale nic ci się nie stało? Nie, rzuciłam mu mawasza i tyle. Maryśka, można było inaczej. Nie można było. Poza tym ostrzegałam go, że oberwie. Ale on nie słuchał. Nie wierzysz mi? Wierzę, ale nie możesz w ten sposób... O, Majka ci potwierdzi, ona przy tym była. Majka, ty widziałaś, jak było z Marysią i Maxem? Dzień dobry. Ania była super. Maxa wszyscy się bali, bo się wyżywał. Może teraz będzie spokój. Dziewczynko, co ty mówisz? No. Co to znaczy wyżywał się? No, dokuczał, obrażał. To niemożliwe. Proszę pani, wśród dzieci wszystko jest możliwe. No to może obejrzymy monitoring. Dowiemy się, jak było. Chce pani pogrążyć córkę? Nie. Chcę poznać prawdę. Ale monitoring udostępniamy tylko i wyłącznie policji. Okej. No to wezwijmy policję. Miałam dosyć tych oskarżeń. Marysia nie była święta, ale musiałam jej bronić. Miałam nadzieję, że mówi prawdę. No, mam nadzieję, że nie wykombinował pan nic głupiego. I vice versa. Mam obstawę. Jaką pan mi da gwarancję, że pan mnie nie wyda? No, umowa między dżentelmenami. Wolałbym coś bardziej wiarygodnego. A za kogo pan nie ma? No po prostu myślę, że złodziej nie może być dżentelmenem. Panie, bo się pogniewamy. Dobrze, niech pan się uspokoi. Przystąpmy do interesów. Zaraz, a kasa? W porządku. Policja, nie ruszać! Stój, nie strzelam! A ty co tu robisz? Co, zapomniałeś się zabezpieczyć tyłów? No chyba się nie rozdwoję, tak?
Tam jest drugi. Dawaj. Widzisz? Wszystko się wyjaśniło. Po przejrzeniu zapisu szkolnego monitoringu okazało się, że Marysia mówiła prawdę. No i co? Chyba lepiej, że się obyło bez policji. Ciekawe, co pani teraz powie. Fakt pobicia pozostaje faktem. Proszę pani, na nagraniach wyraźnie było widać, że Max zaczepia inne dzieci. Oj, takie dziecięce przepychanki, nie przesadzajmy. Tak? No to zapytajmy może inne dzieci. Ciekawe, co one powiedzą. Poza tym było wyraźnie widać, że to Max popchnął Marysię. Ale ona go zwymyślała. Nie. Ja broniłam słabszego. Tak broniłaś, że mu nos zmasakrowałaś. Nie wiadomo, czy nie ma jakichś ukrytych urazów. Proszę pani, kończymy to, a mówimy sobie przepraszam, czy wyzywamy policję? Propozycja mamy Marysi wydaje się być rozsądna. Matka Maxa odpuściła, bo widać było czarno na białym, że synalek przegiął. Potem jeszcze próbowała coś ugrać, ale w końcu się uspokoiła. Bałam się tylko, czy nie będzie jeszcze jakichś kłopotów z nią. Bandyci, faszyści, troglodyci. Tak traktować dzieło sztuki? Bierz go. A ty kulawy, dlaczego ty masz ksywę kulawy? Brykasz jak sarenka. Z psami nie gadam. Ja wiem dlaczego. No mów, może prokurator uwzględni to jako współpracę w śledztwie. Bo mu mózg kuleje. Inwalida umysłowy to jest. Zamknij ryja. Co zamknij? Stary pazerny durniu. Dobra, dosyć gadania. Pogadacie za parę lat, jak wyjdziecie z pudła. Niech pan już da spokój. Nie musi pan tego chować. I tak wszystko dokładnie przeszukamy. Ale tu nie ma co szukać, to wszystko jest legalnie. Legalnie, nielegalnie. Proszę pana, tu wszystko to są pamiątki rodzinne. Mam je po ojcu i dziadku. No co może być z nim nie tak? Myślę, że doskonale pan wie, co jest z nimi nie tak. Na przykład ten obraz jest na liście polskich strat wojennych, publikowanej przez Ministerstwo Kultury. No, to jeśli tak, to ja się bardzo cieszę. No, akcja panów pozwoliła to ujawnić. Ja bardzo się cieszę. I czemu nie zgłosił pan kradzieży? No, wszystko stało się tak nagle. Nie miałem do tego głowy. Będziemy musieli sprawdzić, jak to jest z pozostałymi pańskimi obrazami. No nie, ja zapewniam, że wszystko jest w najlepszym porządku. To akurat ocenią fachowcy. A pana zapraszam ze mną. Jest pan zatrzymany. Na jakiej podstawie? Artykuł 284 i 291 Kodeksu Karnego, czyli przywłaszczenie i paserstwo. Ja nic o tym nie wiedziałem. Przecież... Ignorantia juris nocet, czyli nieznajomość prawa szkodzi. Ręce. Dziękuję w takim razie. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Do dupy z taką robotą. Pół miasta obszedłem. Tak, przepraszam, ale co to są za rzeczy? Co wziąłem tu, w Lombardzie. Dostałem od takiego pana. No nie ma, taka pani obiecała. Bardzo przepraszam, ale ja nic z tego nie rozumiem. Zabierajcie to z powrotem. Za fatygę coś mi się należy. Jaką fatygę? Za co ja mam pan- Zatarganie tych gratów. Dobra, spokojnie, niech pan to zabiera i do widzenia. Stąd wziąłem, tu zostawiam. Nara. Ale proszę... Co tu się dzieje? No... Właściwie to nie wiem. Karola, co ty tutaj robisz? Bo mnie tam zawołali, żebym taki obraz wycenił. No i bardzo dobrze, ale dlaczego sam jesteś w Lombardzie? No bo Mariusz pobiegł za złodziejem. Mariusz pobiegł za złodziejem? A Angelika gdzie?
A nie wiem, nie było czasu pogadać. No i pięknie, jak zwykle bajzel. Ale miło cię widzieć na starych śmieciach. To tak chwilowo. Karol, a ja ci mówię, że prędzej czy później to ty tutaj do nas na stałe wrócisz. No. Idziemy do domu na obiad? Tata by mnie zabrał na pizzę. Wiem, że brakuje ci taty, ale jest jak jest. Przecież wiem. Tak, ale ciągle do tego wracasz. Siłą nie rozwiążesz problemów. Widzisz? Tata tak robił i co? Zniszczył życie sobie i nam. Siedział w więzieniu, a teraz musi się ukrywać. Ja się nie odgrywam za tatę. Cieszę się, ale musisz trzymać nerwy na wodzy. A jak szła ta wasza przysięga karatecka? Jak jej tam było? Dodzio? No to ona chyba mówiła o tym, że nie wolno korzystać z karate poza treningami. No tak, ale w obronie słabszych można. Bądź rozsądna. Proszę cię. Dobrze. O, wraca nasza lotna brygada. No i co, zdziałaliście coś? Złodzieje są w więzieniu, a Skarb Państwa zyskał kilka cennych dzieł sztuki. Bilans chyba dobry. A które to dzieła? To będziesz musiał przeczytać w tym biuletynie z ministerstwa. A jakoś moim dziełem nikt się nie interesuje. O, a zniszczone. Niech pan się nie martwi. Zyskało swoją historię. No ale czy ona podniesie jego wartość? Kto? No, historia. A. Wie pan, to zależy, jak pan ją wykorzysta. No. Co za świat, no. Wszędzie barbarzyńcy. Gdzie jest mój Blade Panie Hofer, bo jest taka sprawa, że... W następnym odcinku starsze małżeństwo potrzebuje pieniędzy na podróż życia. 15... 20 000. Aha. Ale jest jedno pytanie. Jak państwo chcecie później spłacić tę pożyczkę? Marta dowiaduje się, kim jest ojciec Wojtka. Przyznaję, jestem synem Korynta. Ojciec z matką byli razem, ale się rozstali. A teraz on chce mnie przyjąć do interesu. Wiedziałeś, że nasi ojcowie się nienawidzą. Wiedziałem. Hofer przygotowuje niezwykły performance. Mariaż sztuki z nauką da nam wehikuł czasu. Okej. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.